Dzieje miasta Bamberg sięgają VIII wieku po Chrystusie. Z tego to okresu pochodzą pierwsze informacje na temat frankijskiego rodu Babenbergów, którzy władali okolicznymi terenami. Znacznie później, bo dopiero w XI wieku, Bamberg zyskuje na znaczeniu przez wybranie miasta jako siedziby biskupstwa przez króla wschodniofrankijskiego z dynastii Ettonów Henryka II. Miało to miejsce w roku 1007. Henryk II, który 7 lat później już jako cesarz Rzeszy Niemieckiej w polskiej historii zapamiętany został jako ten, który prowadził wojnę z Polską w okresie panowania Bolesława Chrobrego. Ten wojowniczy cesarz prowadził wiele wojen mających na celu ugruntowanie władzy cesarskiej na wschodzie z Polską, 3 kampanie we Włoszech oraz wojny z Bizancjum. Taka polityka wymagała wsparcia Kościoła, której to efektem były liczne ustępstwa względem papiestwa i duchowieństwa, czego przykładem było tworzenie obszernych posiadłości kościelnych, licznych fundacji na terenie Niemiec oraz rozpoczęta przez niego reforma klasztorów. Ścisłe relacje z duchowieństwem oraz bezdzietna śmierć poskutkowały ogłoszeniem Henryka II świętym nieco ponad 100 lat później. Wracając jednak do historii miasta, ufundowanie biskupstwa rozpoczęło w historii miasta trwający do początków XIX wieku okres, w którym władzę zarówno świecką, jak i duchowną sprawowali książęta biskupi Bambergu. Dopiero w 1802 na skutek polityki Napoleona autonomia ta została zniesiona, zaś Bamberg już jako świecka posiadłość została włączona do Bawarii. W 1040 roku cesarz niemiecki Henryk III mianował Switgera, księcia Morsleben i Hornburga, na biskupa Bambergu. 6 lat po tej nominacji nowo obrany biskup Bambergu został obrany na papieża, Klemensa II. Warte podkreślenia jest to, że nowy papież nie pozostawił biskupstwa, sprawując jednocześnie oba urzędy. W związku z tym, jak również z wolą papieża, po jego śmierci katedra w Bambergu została jego miejscem spoczynku. Jest to jedyny papież, którego zachowany grób znajduje się na północ od Alp. Oprócz wojen husyckich oraz powstania chłopskiego, które zdziesiątkowały miejscową ludność, ważną kartą w dziejach miasta było tzw. polowanie na czarownice. W mieście w roku 1507 wydano Constitutio Criminalis Bambergensis, czyli kodeks karny łączący prawo zwyczajowe w połączeniu z tradycjami sądowymi kościelnych trybunałów inkwizycyjnych. Prawo to karało podejrzanych o czary na śmierć poprzez spalenie na stosie. Spór o władzę między biskupem a lokalnym samorządem, jak również napięcie społeczne wynikające ze słabych żniw oraz toczonej w Niemczech wojny 30-letniej w tym okresie wykorzystał i tym samym zapisał się negatywnie na kartach historii jeden z biskupów Bambergu. Mowa tu o biskupie Johanie Georgu II, który uzyskał przydomek palacza czarownic lub biskupa czarownic. Za jego to czasów stworzono tzw. Dorudenhaus, czyli specjalny dom czarownic, w którym więziono, przesłuchiwano i torturowano całymi rodzinami obywateli miasta, a także członków kapituły katedralnej. Znany jest również fakt więzienia i spalenia na stosie burmistrza miasta Bamberg. Przez okres ponad 30 lat na podstawie zachowanych aktów sądowych oskarżono o czary i spalono na stosie około 880 osób. Majątek zamordowanych przechodził oczywiście na rzecz kościoła. Proceder ten oraz ucieczkę niechlubnego biskupa zakończyło nadejście wojsk szwedzkich. Biskup ten uciekł w rejon Górnej Austrii i tam zmarł. Nadejście wojsk szwedzkich oraz plądrowanie miasta spowodowało zniszczenie tkanki miejskiej oraz zmniejszenie liczby ludności. Ludność uległa redukcji około 20%, zaś jeżeli chodzi o miasto, to 660 budynków było uszkodzonych, z czego połowa została zniszczona. Ubytek ludności w połączeniu z działaniami wojsk skutkowało niszczeniem pozostawionych domów. Przejdźmy teraz do katedry w Bambergu. Jak już wspomniałem, biskupstwo zostało ufundowane na początku XI wieku przez późniejszego cesarza Henryka II oraz jego żonę cesarzową Kunegundę.
Przedstawiony na ujęciu ołtarz Tilmana Riemenschneidera, czyli wybitnego niemieckiego średniowiecznego rzeźbiarza, nie został zbudowany w pierwotnym układzie. Dopiero w latach 20. XX wieku skompilowano go z różnych rzeźb autorstwa tego wybitnego twórcy. Tu na ujęciu zobaczyć możemy ołtarz bożonarodzeniowy autorstwa Wita Stwosza z roku 1523. Tu na ujęciu widać nagrobek pary cesarskiej. Pierwotnie cesarz wraz z małżonką pochowani byli oddzielnie pośrodku kościoła. Dopiero po ogłoszeniu świętymi dokonano wspólnego pochówku. Nagrobek powstał na początku XVI wieku. Twórcą był wspomniany Tilman Riemenschneider. Na płycie nagrobnej widać małżeństwo, które pozostało bezdzietne.
Sarkofag wykonany jest z marmuru jurajskiego. Jej strony pokryte są legendami, które narosły wokół świętych. Jedną z najbardziej znanych legend jest ważenie duszy cesarza. Na ujęciu widać słynną postać jeźdźca z Bambergu. Jest to najstarsze zachowane średniowieczne przedstawienie jeźdźca. Wokół rzeźby na przestrzeni dziejów powstało wiele teorii, jednakże z tego co wiadomo na pewno jest to, że powstała ona w miejscu, w którym jest obecnie, oraz to, że pierwotnie figura była pomalowana. Wśród wielu teorii co do tożsamości jeźdźca wyjąć można to, że postać przedstawia najprawdopodobniej bądź to cesarza Konstantyna Wielkiego lub Henryka II. Kolejną teorią jest to, że postać przedstawia cesarza Fryderycha Barbarossę lub też cesarza Fryderyka II.